Cześć, z tej strony Radek Orszewski z podcastu Kanban przy kawie. W dzisiejszym filmie, towarzyszącym nowemu odcinkowi podcastu w cyklu Narysuj mi Kanban, rozprawiam się z pewnym mitem, a nawet dwoma. Pierwszym z nich jest to, że zadania w Kanbanie powinny być takiej samej wielkości, a drugi to, że właśnie z tej podobnej wielkości wynika budowanie przez Kanban jakiejś przewidywalności, czy prognozowanie tego, ile coś będzie trwało. Zapraszam do filmu, w którym można powiedzieć właśnie obydwa te mity staramy się obalić. Cześć, witam. Zacznijmy od pierwszego mitu, o którym dzisiaj mówimy, czy pierwszej jego części, a więc tego, że zadania, zacznijmy je sobie tutaj rysować, które przeprowadzamy przez system Kanban, powinny być takiej samej wielkości. To oczywiście nie jest prawda. Po pierwsze, chcemy śledzić przepływ zadań, które stanowią jakąś jednostkę wartości dla klienta. Taką jednostką może być na przykład naprawa istniejącego błędu i deklaratywnie na wejściu takie zadanie może się wydawać mniejsze, mniej złożone niż na przykład nowa funkcjonalność. Dajmy ją sobie tutaj w kolorze zielonym. Może być też tak, że zadania, które przeprowadzamy przez nasz system już na poziomie rozpoznania, na poziomie discovery, wiemy, że charakteryzują się jakąś wewnętrzną złożonością. Teraz narysujemy tutaj takie zadanie żółte i wiemy, że to duże zadanie żółte tak na dobrą sprawę składa się z jakichś trzech mniejszych elementów, które utworzyliśmy sobie po to, żeby w jakiś sposób ułatwić sobie śledzenie tego progresu czy zależności między tymi elementami. Tak więc każde z tych zadań, niezależnie od właśnie deklaratywnej wielkości, złożoności, może do systemu wejść, może przez ten system się przepływać w prawą stronę pewnie naturalnie. Może być tak, że rozpoznamy, iż części składowe tego elementu również płyną. Natomiast co jest istotne, w momencie, w którym rozpoczęliśmy pracę nad którymś z małych żółtych elementów, rozumiemy, że cały duży żółty element również znajduje się w toku. Ja go tutaj tak roboczo umieszczę pod tablicą. Dlaczego? Dlatego, że być może chcielibyśmy to inaczej zwizualizować. Co to znaczy? To znaczy, że moglibyśmy pokazać, iż nasz system dostarcza różnej wielkości albo różnego typu zadania w ten sposób, że wprowadzimy sobie tutaj takie wiersze. Co teraz? Jeśli chcemy pokazać, że w toku znajduje się to duże zadanie, to być może umieścimy je w ogóle w jakiejś kolumnie in progress. Teraz sobie tutaj pokażemy. Dajmy na to, że to jest ta kolumna. Natomiast rozumiemy, że zadania podporządkowane temu dużemu bytowi tak naprawdę płyną znów w dedykowanym wierszu i tak na dobrą sprawę w momencie, w którym wszystkie trzy te elementy osiągną tą końcową kolumnę po prawej stronie, to cały duży element również zostanie dostarczony. Tutaj pewna przestroga, ponieważ często wpadamy w takie pułapki, że dzielimy te zadania na takie zadania bardzo mocno techniczne, typu frontend, backend, i to może co do zasady nie jest złe, natomiast jest to niebezpieczne, ponieważ no właśnie będziemy wyceniali, będziemy estymowali, będziemy świętowali dostarczenie tych małych jednostek, a jak rozumiemy, jednostką wartości dla klienta jest właśnie to coś dużego. Znów teraz trzeba powiedzieć może nie przestrogę, a pewną wskazówkę. Jeżeli oczywiście moglibyśmy zrobić tak, że zamiast pracować nad tym dużym elementem, kiedy on jest naprawdę takie, to zadanie właśnie, nie wiem, ostatecznie czasochłonne, może tak to nazwijmy, to jeżeli jesteśmy w stanie dokonać jego dekompozycji na dwa mniejsze zadania i każda z nich, nawet jeśli ma wewnętrzną strukturę, dostarcza jakiejś wartości albo informacji, to oczywiście powinniśmy procesować raczej to mniejsze zadanie. Mam nadzieję, że teraz nie będziecie już mieli wątpliwości co do tego, czy Kanban służy do dostarczania elementów o różnej deklaratywnej wielkości czy złożoności. Przejdźmy teraz do drugiego mitu, czy drugiej części mitu, a więc kwestii tego, że
pewna przewidywalność czy prognozowanie w Kanbanie sprawdza się tylko i wyłącznie właśnie, gdyby zadania były podobnej wielkości. Wiemy już, że być nie muszą. Cofamy się teraz, można powiedzieć, do sytuacji dosyć podobnej do tego, co widzieliśmy na naszej tablicy na samym początku dzisiejszego filmu. A więc mamy dwa elementy. Jeden z elementów oznaczony czerwoną, mniejszą karteczką, drugi większą, zieloną karteczką oraz zespół, który próbuje, można powiedzieć, wyestymować to, przewidzieć, ile coś będzie trwało. Ponieważ to zadanie czerwone wydaje się mniejsze, nadajemy mu tutaj taki T-shirt size S, natomiast to zielone większe, bardziej złożone, nadajemy mu klasę M i tak na dobrą sprawę znów niezależnie od tego, jakiej metody byście tutaj używali, czy story pointów, czy właśnie rozmiarów koszulek, czy nawet takiego czasu netto, który byście spodziewali się nad nim spędzić, no to właśnie możemy tutaj ulec pewnego rodzaju pułapce. Otóż moglibyśmy się spodziewać tego, że zadanie, które będzie mniejsze, osiągnie ten stan gotowości, a więc ten lead time będzie krótszy niż w przypadku zadania dużego, deklaratywnie bardziej złożonego czy czasochłonnego. Zastanówmy się jednak, jak to naprawdę może wyglądać. Otóż obydwa te zadania możemy wprowadzić do systemu i zająć się na przykład jakimś ich analizowaniem czy projektowaniem. I co prawda zaczęliśmy z zadaniem pierwszym, mniejszym, to niestety okaże się, że bardzo często pomimo tego, iż zaczęliśmy tą pracę, to jest ta zielona krateczka, to zadanie jest tak na dobrą sprawę za moment odłożone, wywłaszczamy się z niego. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, iż zadaniu M towarzyszy zbliżająca się data i czujemy, że możemy przy jego wielkości nie zdążyć z jego realizacją. Co w związku z tym? Odwrócimy tutaj sytuację. Okaże się, że oczekiwanie tego zadania będzie krótsze. Czas pracy nad tym zadaniem może być istotnie dłuższy, ale widzimy, że już sumaryczny przepływ przez ten etap tak na dobrą sprawę dla obydwu tych zadań wydaje się taki sam, nawet jest taki sam. Jeśli obydwa te zadania będą w naszym systemie równolegle procesowane, to zadanie prawdopodobnie pierwsze znajdzie się w jakiejś kolejnej aktywności, nie będzie czekało, co oznacza, że nawet jeśli ono, tak jak się spodziewaliśmy, będzie pracochłonne ze względu na swoją naturę, tutaj narysowałem 6 kratek, 6 dni pracy, to może być tak, że gdybyśmy mieli narysować cykl życia tego drugiego elementu, ten drugi element będzie czekał sobie chociażby właśnie analogiczne 6 dni pracy i w momencie, w którym ktoś się nim zajmie, to ono w istocie nie będzie aż tak czasochłonne, zajmie może 2 kratki, natomiast widzimy, że długość tych pasków zaczyna nam się pomału rozjeżdżać, a więc kolejnym etapem może być oczekiwanie zadania czerwonego, małego, podczas gdy zadanie duże czy większe, zielone, będzie szybciej procesowane jako zadanie priorytetowe czy o wyższej klasie usług w naszym systemie. I biorąc pod uwagę, można powiedzieć, kolejne takie aktywności, bo tu moglibyśmy sobie to rozbudować, możemy zauważyć ciekawą rzecz. Otóż zadanie, które deklaratywnie na wejściu było większe, spędziło w naszym systemie 4, 6 i 2, 12 dni. Natomiast zadanie, które było mniejsze, tu spędziło 6, tu spędziło 4, tu spędziło 2 i tu spędziło 5, co oznacza, że spędziło 17 dni. A więc widzimy, że zadanie mniejsze i większe mają, no, można powiedzieć, niekorelujące ze sobą czasy realizacji. I co z tego można by powiedzieć, jeżeli chodzi o tą przewidywalność? Otóż widzimy, że bardzo często przewidywalność
nie jest efektem, czy nie jest związana z takim deklaratywnym rozmiarem wejścia, ale tego, jak traktujemy zadania. I na tej podstawie możemy sobie powiedzieć, że jeśli będziemy obserwować nasz system i będziemy w naszym systemie w podobny sposób traktowali zadania małe, ale niekoniecznie priorytetowe, to na podstawie na przykład jakichś ich przeciętnych czasów realizacji, niekoniecznie średnich, jesteśmy w stanie powiedzieć, że takie zadania będą w naszym systemie płynęły wolniej, a więc z dłuższym czasem realizacji, niż zadania, które znów na poziomie analizy, rozpoznania wydają się większe, ale które wiemy, że w naszym systemie dostaną wyższą klasę usług czy wyższy priorytet. Mam nadzieję, że to wyjaśniło Wam oraz umocowało Was też troszkę do wyjaśnienia tego innym. Tyle dziś w cyklu Narysuj mi Kanban. Mam nadzieję, że znaleźliście ten film pomocnym w rozprawieniu się z tymi niebezpiecznymi mitami. Jeśli był pomocny nie tylko dla Was, albo czujecie, że może być pomocny dla kogoś innego, podzielcie się nim. Pamiętajcie, że możecie na bieżąco te filmy dostawać również wcześniej, jeśli jesteście subskrybentami newslettera Kanbanu przy kawie. Co ciekawe, jeśli czegoś nie zrozumieliście albo znacie podobny mit, z którym chcielibyście, żebyśmy się rozprawili, dajcie znać. Spróbujemy to narysować. Hej!